Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj przepis na przepyszny, kolorowy biszkopt, bardzo delikatny, przełożony prostą masą na bazie serków danio i galaretki z zanurzonymi w niej kolorowymi galaretkami. Całość lekka, delikatna, bardzo smaczna. Ciasto smakuje bardzo dzieciom i na pewno wywoła efekt wow na każdym stole. 1,5 szklanki mąki pszennej, najlepiej typu 450, ale może być też wyższy typ 500-550 i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wymieszaj dokładnie razem. 9 białek ubij na sztywno. Następnie po łyżce dodawaj 1,5 szklanki cukru. U mnie jest to cukier drobny. A gdy dodasz już cały cukier, kontynuuj ubijanie jeszcze około 7 do 10 minut, do chwili, gdy piana będzie naprawdę bardzo sztywna i wciąż jeszcze błyszcząca. Gdy tak się stanie, dodaj jeszcze 4 żółtka i całość zmiksuj krótko, tylko tyle, aby żółtka wymieszały się w pianie. Następnie mikser odstaw na bok i już ręcznie w 2-3 podejściach dodaj mąkę z proszkiem, mieszając całość delikatnie do momentu, kiedy powstanie jednolite, gładkie ciasto. Do tak przygotowanego ciasta dolej 2/3 szklanki oleju. U mnie jest to olej rzepakowy. 2/3 szklanki to jest mniej więcej 150 gramów. I całość ponownie dokładnie wymieszaj, sięgając dna, bo zawsze olej spłynie na dno i dobrze jest mieć pewność, że wszystko jest naprawdę dobrze wymieszane. Gotowe ciasto podziel na 4 równe części. U mnie wyszło 250 gramów na każdą część. Do pierwszej części dodaj 3 łyżki suchego maku, niemielonego. Mogą to być też wiórki kokosowe. Całość wymieszaj, po czym wylej na środek blachy o wymiarach mniej więcej 24 na 35 cm. Może to być też trochę większa blacha. Całość wyłożyłam wcześniej papierem do pieczenia. Tej warstwy nie rozsmarowuj, zostaw ją w takiej postaci, w jakiej wylała się ona na blaszce. Do kolejnej części dodaj 5 żółtek i 1 łyżkę, czyli mniej więcej 15 gramów mąki pszennej. Całość dokładnie wymieszaj i wylej na wierzch warstwy makowej. Do kolejnej części dodaj 1 kisiel malinowy, może być też wiśniowy. Właściwie smak jest obojętny. Ważne, żeby był to kisiel różowy. Ja jeszcze kolor wzmocnię dodatkowo 1 kroplą różowego barwnika w żelu. Nie jest to krok obowiązkowy, można barwnik pominąć. Mi chodziło o to, aby kolor był nieco bardziej intensywny, ale można ten kolor uzyskać również z samego kisielu, po prostu będzie on wtedy nieco bledszy. Całość wymieszaj i wylej na wierzch 2 wcześniejszych warstw. Do ostatniej części ciasta dodaj 1 łyżkę kakao. Znów wszystko dokładnie wymieszaj. Kakao najłatwiej jest rozmieszać trzepaczką. Warstwę kakaową wylej na wierzch ciasta. Aby warstwy nieco ładniej się połączyły i ładniej przenikały, robię jeszcze dodatkowo wzorki drewnianym patyczkiem, zataczając takie kółka do samego dna. Gotowy biszkopt wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem i piecz około 40 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu biszkopt od razu wyjmij z piekarnika i pozwól mu całkowicie wystygnąć. Następnie wyjmij go z blachy i przekrój na 2 równe blaty. Jedną galaretkę malinową rozpuść w 1 szklance gorącej wody. Następnie przelej do pojemnika z płaskim dnem i odstaw do całkowitego zastygnięcia. Podobnie 1 galaretkę brzoskwiniową rozpuść w 1 szklance gorącej wody i również przelewając do pojemnika zostaw do całkowitego zastygnięcia. I jeszcze 2 galaretki agrestowe lub inne dowolne, byle tylko zielone, rozpuść w 2 szklankach gorącej wody i przelej u mnie do 2 identycznych pojemników, również zostawiając całość do zastygnięcia. Te galaretki możesz również przygotować dzień wcześniej, co zdecydowanie skróci przygotowanie i będzie łatwiej też te galaretki później pokroić w momencie, kiedy one będą takie bardzo dobrze zastygnięte. Gdy galaretki już zastygną, 2 galaretki brzoskwiniowe rozpuść w 1 szklance gorącej wody. Aby sobie to ułatwić, możesz podgrzewać całość kilka razy w mikrofalówce.
Gdy galaretka będzie już rozpuszczona, przestuć ją przez chwilę. Galaretka może być ciepła w trakcie dodawania do kremu, nie musi być całkowicie wystudzona. Ważne jest to, aby była płynna. W trakcie jak galaretka stygnie, wcześniej zastygnięte galaretki w pojemnikach pokrój na kostkę mniej więcej centymetr na centymetr. 500 g serka waniliowego. U mnie jest to serek Danio i akurat ja miałam 400 g serka waniliowego i jeszcze 100 g serka truskawkowego. Wymieszaj i dodaj do niego 2 rozpuszczone wcześniej galaretki brzoskwiniowe. Przypominam, mogą być one lekko ciepłe, ale galaretka powinna być płynna. Całość sprawnie wymieszaj, najlepiej rózgą. Dobrze jest też, żeby te serki wyjąć wcześniej z lodówki, dzięki czemu galaretka nie zastygnie się tak szybko i będzie szansa na wymieszanie całości, zanim się wszystko zetnie. Do tak przygotowanej masy dodaj całą pokrojoną wcześniej kolorową galaretkę i całość szybko i sprawnie wymieszaj, ponieważ na tym etapie krem zacznie już naprawdę szybko gęstnieć. Gotową masę od razu wyłóż na blat biszkoptowy. Blat można wcześniej odrobinę nasączyć, najlepiej mieszaniną wody, cukru i soku z cytryny. Krem wyrównaj z grubsza i od razu przykryj drugim blatem biszkoptu, lekko dociskając tak, aby wszystko się ładnie połączyło. I na koniec została jeszcze polewa. U mnie jest to 50 g czekolady mlecznej, 50 g czekolady gorzkiej i mniej więcej 15-20 g miękkiego masła. Całość rozpuściłam razem. Pamiętaj o tym, że takiej polewy nie można za mocno podgrzewać, ponieważ czekolada bardzo łatwo się może zważyć. A zatem podgrzewaj powoli, tylko i wyłącznie do momentu, kiedy cała czekolada się rozpuści. Taką polewę od razu wylej na ciasto, rozsmaruj. Ja jeszcze wierzch dodatkowo posypałam płatkami migdałów. Ciasto odstaw na kilka godzin, aby zastygło, a potem już możesz kroić. Smacznego! A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Teraz dobra wiadomość, wrócił do sprzedaży pakiet Max, który zawiera książkę, 4 zeszyty z nowymi, niepublikowanymi przepisami oraz przepisownik na Twoje ulubione przepisy. Mamy też w sprzedaży nowy zestaw, czyli książkę i fartuch orchideli. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.